Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Rosłów pod oknem. Tym razem po raz pierwszy żeńska część naszej kolarskiej rodziny. Anna Lafort, witam serdecznie. Cześć Tomek. Anno, standardowo będziemy opowiadać sobie tutaj twoją drogę do tego, jak zostałaś kolarką zawodową, więc wrócimy troszeczkę do tyłu. Te pierwsze czasy, kiedy sobie przypominasz jako dziecko, jeszcze jakby nie dochodzimy do etapu rowerowego, jak sobie wyobrażałaś świat, kim chciałaś zostać w dorosłym życiu? No jak każda mała dziewczynka, na pewno aktorką, piosenkarką. Takie były pierwsze marzenia. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o kobiece kolarstwo, to ja w ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. Tak naprawdę w mojej rodzinie nikt nie był sportowcem. Nawet nie mogę powiedzieć, że ktokolwiek był aktywny u mnie w rodzinie. Moja mama dojeżdżała na składaku do pracy, moja babcia zawoziła mnie na bagażniku na składaku do przedszkola czy do szkoły, ale tak naprawdę nie mieliśmy związku z żadnym sportem. Czasami oglądaliśmy skoki narciarskie i to by było na tyle. Więc do tego sportu było daleko, ale potem dużo rzeczy musiało się zdarzyć, jak pewnie u każdego. Musiało być trochę szczęścia, zbiegów okoliczności. I tak właśnie u mnie w miejscowości w Krzywaczce został założony klub Plon Krzywaczka. Jak dowiedziałaś się w ogóle o tym klubie? Interesowałaś się wtedy jakoś rowerami, czy? W ogóle nie, chociaż miałam taką styczność z kolarstwem przez trenera Zbiszka Klęka, twojego trenera, który organizował we wtorki, z tego co pamiętam, treningi czasówki w Radziszowie. Wiele wtorków w Radziszowie spędziłem na czasówce. Tak, i ja często tych chłopaków z Krakusa widziałam, jak trenują przed moim domem. Ja mieszkałam bardzo blisko Zawrotki, więc miałam okazję sobie oglądać, jak oni jeżdżą. Nie było tam żadnej dziewczyny, więc to też nie dawało mi do myślenia, że w ogóle taki sport dla dziewczyn istnieje. A ja też jakoś nie byłam zbyt zainteresowana żadnym sportem. Ale w momencie, kiedy założyli ten klub kolarski i zapisały się moje obie siostry, no to pomyślałam, dlaczego nie? Warto może spróbować. Szczególnie, że w klubie wtedy nie było żadnych składek, można było dołączyć właściwie za darmo i tak się to właśnie zaczęło. Chciałaś pokazać siostrom, że będziesz silniejsza niż one? Wiesz co, nie do końca, ale myślę, że to był też taki moment, że troszkę potrzebowałam takiej odskoczni, ucieczki, bo ja wychowywałam się z niepełnosprawnym bratem, więc na pewno miałam trudniejsze dzieciństwo niż moi rówieśnicy. I ten sport był taką przepustką. Rozumiem. Dobrze, trafiasz w takim razie do klubu w swojej rodzinnej miejscowości, o czym ja nie wiedziałem, z mojej wiedzy twoim pierwszym klubem był Sokół Kęty, czyli ile spędziłaś czasu w swoim miejscowym klubie, zanim dotarłaś do trenera Karkoszki? 3 lata, od wieku 12 do 15 lat, tylko ten klub specjalizował się w kolarstwie górskim. Więc my jeździliśmy tylko i wyłącznie na wyścigi MTB i myślę, że to nie było absolutnie trafione u mnie, bo do MTB też potrzebujesz bardzo dużo techniki. Ja pamiętam, że jak zaczynałam jeździć, to ścigałam się na takim rowerze z komunii, który pewnie był cięższy ode mnie, więc porównując się do innych dzieciaków, którzy już mieli fajny sprzęt i coś więcej trenowali, no to ja byłam takim dzieciakiem, świeżakiem, zazwyczaj przyjeżdżałam jako ostatnia na linię mety, ale raczej przez to, że się nie zrażałam i nie opuszczałam żadnych treningów, to po roku już awansowałam i dostałam rower klubowy. To już był aluminiowy rower z jednym amortyzatorem. No i od tego momentu coś ruszyło delikatnie do przodu i z tych ostatnich pozycji zaczęłam się przesuwać o kilka pozycji do przodu i trafiłam później na taki obóz kadry młodzików. To było w Wilamowicach koło Kęt. Organizował to trener Piotr Karkoszka i to było w wakacje. Organizował też wyścig w dworach, czasówkę. Więc chciał, żeby wszyscy, którzy są na zgrupowaniu, wystartowali czasówkę na rowerze szosowym. Były też mistrzostwa chyba Małopolski. Dokładnie tak. I to chyba nawet były mistrzostwa Małopolski. Więc dzień przed wyścigiem trener złożył ten rower dla każdego szosowy, ustawił pozycję, posadził nas na parkingu, nauczył nas troszkę jeździć, pokazał jak zmieniać przerzutki, a dzień później startowaliśmy tą czasówkę i skończyłam ją druga. I trener Karkoszka był tak zdziwiony moim wynikiem, że od razu zaproponował mi, żebym przyszła do niego do klubu. No bo widział, że na MTB średnio sobie radzę i tam jednak mi to nie wychodzi. I chyba zobaczył od razu we mnie ten potencjał, że może na szosie będzie zupełnie inaczej. W jakim wieku zaczęłaś trenować? Jak byłaś w klubie, to była już kategoria młodziczki, czy Miałam 12 lat, więc chyba kończyłam żaka, a potem już przechodziłam zaraz do młodziczki. Więc te wyścigi na MTB były głównie w kategorii młodziczki, a potem w juniorce młodszej już przeszłam do Sokoła Kęty.
W drugim roku, tak? Czy w pierwszym? Pierwszym. W pierwszym jeszcze. Okej. No właśnie, postać trenera Karkoszki, z którym chyba wcześniej oczywiście, moje pokolenie, twoje jeszcze pokolenie, gdzieś tam się otarło. Postać niesamowita. Ja mam dużo swoich jakby historii i wspomnień związanym z trenerem Piotrem. No niesamowicie pozytywna, taka dobra postać, dobry człowiek i dla mnie chyba jedna z pierwszych osób, która zaczęła trochę tak bardziej powiedzmy naukowo podchodzić do treningu ze swoimi testami wydolnościowymi i tak dalej. Jakie ty masz wspomnienia związane z trenerem Karkoszką? Bardzo dobre. No, przede wszystkim to jest osoba, która dała mi tą szansę i myślę, że on najwięcej zmienił w moim całym życiu. Nie ma już Piotra z nami. Wiem, że to jest dosyć emocjonujące, bo oczywiście osoby, które wyciągają do nas rękę na samym początku, zawsze o nich pamiętamy, więc no, rozumiem, że nie jest łatwo o tym rozmawiać, czyli jakby to Piotr Karkoszka był tym człowiekiem, który jakby dał ci nadzieję na to, że coś w kolarstwie później możesz osiągnąć, tak? Tak, dokładnie. I trener Piotr był osobą, który dawał szansę każdemu. Pamiętam, że w klubie czasem licencję miało ponad 100 osób, więc pamiętam, że w innych klubach były pewne wymagania, rygor, natomiast u niego każdy przychodził i każdy dostawał szansę, każdy mógł spróbować. I myślę, że to było w nim niesamowite, że był takim fantastycznym trenerem i człowiekiem. Zgadza się. Chcemy zrobić przerwę? Mhm. Dobrze. Troszeczkę ochłonęliśmy. Tak jest. Możemy jeszcze wrócić do Piotra? Tak, jak najbardziej. Tak, pamiętam te wszystkie zgrupowania, kiedy przyjeżdżaliśmy, czy to kadry Małopolski, czy klubowe. Trener zawsze po kolacji organizował takie zebrania u siebie w pokoju i opowiadał o treningu. Tak jak właśnie mówisz, że to był taki pierwszy trener, który robił badania wydolnościowe samodzielnie, który też miał jakąś teorię na temat tego treningu. To faktycznie, ale to było fajne, że on się chciał tą wiedzą dzielić. Że on poszukiwał, myślę, od początku wśród swoich zawodników kogoś, kto tym się zainteresuje, kto będzie jego następcą w klubie, bo wiedział, że no, on już był w takim starszym wieku, miał dużo problemów ze zdrowiem, był po udarze, więc no też nie był w stanie tego wszystkiego udźwignąć i cały czas liczył na to, że ktoś z jego zawodników w pewnym momencie przejmie pałeczkę i pociągnie dalej ten temat, żeby to wszystko, na co tyle lat pracował, żeby się nie straciło. No i w sumie chyba tak jest, bo z tego, co kojarzę w tym roku, jak organizowałem Mistrzostwa Polski gravelowe, to przyjechał Sokół Kęty, na czele którego stoi Honkisz, jeden z wychowanków, mój rówieśnik, więc no dobrze, że ktoś rzeczywiście podniósł tą rękawicę i dalej chce jakby tą historię Sokoła Kęty dalej ciągnąć. No dobrze, czyli juniorka młodsza trafiasz do Sokoła Kęty. Jakie udaje ci się najlepsze wyniki osiągnąć dla trenera Karkoszki? Więc to były moje dopiero pierwsze starty na szosie i zaczynałam się uczyć tak naprawdę, jak jeździć, jak sobie radzić w peletonie. Pamiętam, że na kilku pucharach Polski już stawałam na miejscach w pierwszej piątce, dziesiątce. To nie były wyniki jakieś oszałamiające, ale też w tamtym momencie ja jeszcze w ogóle nie trenowałam według żadnej rozpiski. Ja wyjeżdżałam spontanicznie na rower 2 razy w tygodniu, czasem 3. Kiedy była pogoda, kiedy miałam czas i ochotę. Przyjeżdżaliśmy się ścigać, no cóż, z osobami, które trenowały już dość regularnie z innych klubów, bo były kluby, które typowo skupiały się na kolarstwie szosowym. Wiadomo, Gliwice, Grudziądz, Łódź, więc tam rywalizowaliśmy już z takimi klubami naprawdę na wysokim poziomie, ale już takie miejsca przy tej ilości treningu, którą miałam, myślę, że były obiecujące i on widział ten potencjał. I z trenerem Karkoszką w Sokole Kęty spędziłaś czas aż do juniorki? Jak to właśnie jako zawodniczka, tak. Przy czym ja przeszłam do kategorii juniorki i przeżyłam trochę szok, bo w juniorce młodszej ścigałyśmy się dystanse około 30 km, czasami 40 i nagle przechodzisz do kategorii juniorki, startujesz z elitą kobiet, dystanse około 100 km. Wtedy w Polsce mieliśmy drużynę Polakła na przykład, więc tam było sporo dziewczyn na naprawdę wysokim poziomie, więc zazwyczaj z
przyjeżdżałam na wyścig, stawałam na starcie, po kilku kilometrach, po pierwszym zakręcie już mnie nie było, więc dojeżdżałam do końca pierwszej rundy i schodziłam z trasy. Więc to było z jednej strony takie bardzo zniechęcające, bo widać było, że w kategorii juniora trzeba włożyć w to dużo więcej pracy, żeby coś już osiągnąć. A po drugie też był to moment, że poszłam do średniej szkoły, do Krakowa. Musiałam dojeżdżać, miałam zajęcia czasem przed południem, czasami po południu. Wracałam do domu czasami o 21:00, wyjeżdżałam o 5:00 rano, więc czasami były takie dni, że w ogóle w ciągu tygodnia nie udawało mi się wyjechać na rower. I zdecydowałam, że to jest moment, żeby zakończyć moją przygodę z kolarstwem. Aha, czyli już w juniorkach chciałaś zakończyć przygodę z kolarstwem, tak? Tak. Chciałam zakończyć i zakończyłam. Oj, to jest informacja, której ja nie posiadałem na przykład i nie wiedziałem, że taka jest twoja historia. No Tak, ale trener Karkoszka zawsze mnie zachęcał, żebym w jakiś sposób uczestniczyła w klubie po prostu, żebym była tam na miejscu, żebym pomagała. Więc ja pamiętam, że zdałam tylko prawo jazdy w lutym, kiedy skończyłam 18 lat, a w marcu, kwietniu brałam takiego busa 9-osobowego i jechałam na drugi koniec Polski z dzieciakami, żeby zawieźć ich na wyścig. To był słynny Mercedes jeszcze? To był jeszcze, tak, ten słynny Mercedes, potem był kolejny Mercedes, mieliśmy Opla Movano, więc ja jako 18-latka zabierałam 8 dzieci, czasem 9, czasem 12, ile się zmieściło, nieważne czy były pasy czy nie, ale trener narysował mi kartkę z mapą, zaznaczył kolorem, gdzie mam jechać przez całą Polskę i tak jeździliśmy, więc ja byłam tam w klubie też często obecna, przyjeżdżałam na zgrupowania pomagać, robić badania wydolnościowe, bo trener też dużo mnie tam nauczył, jeśli chodzi o badania, także kolejne 2-3 lata spędziłam właściwie w klubie jako pomocnik trenera. Co się stało, że zdecydowałaś w takim razie, że jednak powrócisz do kolarstwa? Po liceum zaczęłam studia w Krakowie, fizjoterapię. No i co, nie ukrywam, że życie studenckie mnie trochę pochłonęło. Z jednej strony nauka, z drugiej też praca, ale miałam dużo nauki, więc siedziałam w nocy w książkach i zajadałam sobie stres i naukę, więc przytyłam, ważyłam już 75 kg. Nic nie robiłam, jeśli chodzi o sport, więc w pewnym momencie byłam tak nieszczęśliwa, jak wstawałam rano, patrzyłam w lustro i myślę, nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie. I z dnia na dzień postanowiłam, że muszę coś zacząć robić. Więc zaczęłam biegać, potem trochę jeździć na rowerze i pamiętam, że trener Karkoszka mówi, dobra, no to może wystartuj sobie Górskie Mistrzostwa Polski. Dam ci rower, wystartuj. Bo już schudłam pewnie z 15 kg, więc widział, że wyglądam jak kolarz, no to dał mi rower, żeby wystartować i skończyłam w elicie w pierwszej 10. I to był pierwszy rok Orliczki, albo drugi. I zaraz po tym dostałam propozycję z Nestle Fitness. Wtedy to była najlepsza drużyna kobieca w Polsce, żeby dołączyć do ich składu. I od razu powiedziałam tak, więc już od drugiego roku Orliczki byłam w ich składzie. Dobrze, czyli zaczynasz przygodę z toruńskim klubem, z trenerem Szyszkowskim na czele, tak? Trener Szyszkowski był wtedy prezesem klubu, natomiast trenerem była Paulina Brzeźna-Będkowska, która w tym momencie jeszcze się ścigała. Jej mąż Paweł Będkowski był dyrektorem sportowym. Więc ja największą styczność miałam z Pawłem i z Pauliną, natomiast pan Leszek Szyszkowski był prezesem. On bardziej się zajmował wtedy męską częścią drużyny, bo wtedy też był oddział chłopaków, Orlicy się tam ścigali, więc on był bardziej pochłonięty kolarzami, a naszą częścią kobiecą zajmował się wtedy Paweł. I było nas tylko 5. To było właściwie rok po tym, jak odeszła Kasia Niewiadoma, bo ona tam też wcześniej jeździła. W momencie, kiedy przeszła do Rabobanku, to ja wskoczyłam na jej miejsce. Jaki jest Paweł Będkowski jako dyrektor sportowy? Moim zdaniem bardzo w porządku. Zawsze mieliśmy dobry kontakt. Było bardzo wesoło, więc atmosfera była naprawdę dobra. I co było fajne, to on zawsze starał się chronić nas jako zawodniczki przed takimi wszelkimi konfliktami zewnętrznymi, bo tam w klubie też różne rzeczy się działy, ale on zawsze starał się podchodzić do tego bardzo profesjonalnie. I myślę, że dla mnie, gdzie ja byłam takim świeżakiem i też się uczyłam dopiero wszystkiego, był w stanie przekazać naprawdę dużo takich cennych informacji i myślę, że bardzo dużo się nauczyłam zarówno od niego, jak i od Pauliny Brzeźnej na początku. Pytam, bo Pawła poznałem, jak ja zapisałem się do klubu, do Krakusa, to też był mój kolega klubowy. Nigdy nie jeździliśmy w tej samej kategorii, ale to był dla mnie wielki autorytet. Ja pamiętam, że jak przyszedłem do Młodzika, to Paweł już był wtedy chyba pierwszorocznym juniorem, już tam zdobył chyba brązowy medal na Mistrzostwach Polskie, więc był kadrowiczem. Później również jeździliśmy wspólnie
właśnie w Pacyfiku Toruń, w moim pierwszym roku Orlika. Wtedy Paweł wygrał skopenkę, wyścig przyjaźni polsko-ukraińskiej. Skończyłem drugi w generalce i jakby zawsze miałem fajny z Pawłem kontakt. By the way, nawet byłem na ślubie i na weselu, także tam była dobra impreza, ale jakby nigdy nie miałem okazji nikogo zapytać właśnie jak sobie radzą z prowadzeniem drużyny. Ile czasu spędziłaś z Pauliną i z Pawłem? 2 lata. 2 sezony. Tak, to wszystko też się bardzo szybko później potoczyło, bo ja zaczęłam u nich jeździć w 2014 roku i startowaliśmy już kilka wyścigów międzynarodowych, między innymi Thuringen, to był taki wyścig 7-etapowy, Tour de Ardèche, Gracja Orlowa i ja właściwie na wszystkich tych wyścigach wygrałam klasyfikację młodzieżową. Więc myślę, że dla wszystkich to był ogromny szok, bo po pierwsze nikt mnie nie znał. Ja też nie znałam właściwie nikogo, więc przyjeżdżałam, ktoś mi pokazał listę startową, ktoś mi, o Lizzie Armistead, o Megan Garnier. Okej, nie wiem kto to jest, ale było mi łatwiej. Ścigałam się sama z sobą, dawałam z siebie 100% i po prostu przyjeżdżałam na fajnych pozycjach i myślę, że na początku to mi dawało dużą frajdę i też widziałam swój progres, który był dla mnie wręcz niezrozumiały. Bo mając 22 lata po raz pierwszy miałam ustrukturyzowany trening, zaczęłam robić coś właściwie codziennie i nagle okazało się, że to działa tak fantastycznie, że w pierwszym roku już właściwie byłam w stanie wygrać wszystko w Polsce i wiele rzeczy za granicą, więc to było bardzo fajne. Drugi rok był właściwie jeszcze lepszy. To jest mega ciekawe. Jakby ja jak sobie obserwuję kariery polskich kolarzy, że nie wiem, nawet na przykładzie swoim czy Rafała Majki, to jakby może ja nie byłem nigdy czołówką światową w tych młodzieżowych kategoriach. Rafał był już od juniora, ale jakby w Polsce jakby brylowaliśmy od tych najmłodszych kategorii, a ty wiesz, z tego co opowiadasz, to było ci naprawdę ciężko, jak przechodziłeś z juniorki młodszej do juniora, a później tak szybki progres w tak krótkim czasie, no to rzeczywiście jest coś niespotykanego. 2 lata jesteś z Pawłem i z Pauliną. Jak to się staje, że później trafiasz Słowenia? Tak, już w pierwszym roku miałam kilka propozycji z ekip zagranicznych, ale czułam, że w ogóle nie jestem jeszcze na to gotowa. Natomiast po drugim roku stwierdziłam, że to jest chyba odpowiedni moment, żeby spróbować zrobić krok do przodu, bo jednak ściganie się w Polsce nie za bardzo podnosi twój poziom. Mhm. Możesz tutaj wygrywać, ale tak naprawdę co to daje? Wiesz, byłaś jeszcze orliczką, czy już byłaś... Jeszcze drugi rok Nestlé Fitness byłam jeszcze orliczką. Mhm. Więc właściwie wychodząc z kategorii orliczki, poszłam do pierwszej drużyny zagranicznej i to była Lubliana. Ja miałam kilka propozycji, natomiast wtedy w klubie w Lublianie była też Eugenia Bujak i ona bardzo mnie namawiała, żebym dołączyła do tej drużyny. Głównie po wyścigu w Baku, gdzie odbywały się Europejskie Igrzyska Olimpijskie. Ja tam dla Gieni zrobiłam taki dość fajny lead-out, którego była tak zadowolona, że powiedziała, że ona musi mnie mieć w drużynie. Więc no, zdecydowałam się na tą Lublianę, bo to też pierwsza drużyna zagraniczna. Wiadomo, jak jest na początku. To jest skok na głęboką wodę. Nie byłam pewna, jeśli chodzi o moją znajomość języka, jak sobie poradzę, więc na pewno łatwiej iść do ekipy, gdzie masz jakiegokolwiek Polaka, bo wiesz, że w razie czego ktoś ci pomoże. Więc myślę, że głównie z tego względu padło na Lublianę. I to był rok 2016, rok Igrzysk Olimpijskich w Rio. I ja już na te igrzyska pojechałam. I byłaś wicemistrzynią Polski wtedy? Tak, to był rok, gdzie byłam wicemistrzynią Polski ze startu wspólnego. Nie wystartowałam czasówki, bo nie miałam nawet rowera czasowego. Realia ścigania u kobiet, nie? Natomiast, no cóż, cieszę się, że trafiłam do Lubliany, bo to był taki klub, który na pewno pozwolił mi popłynąć dalej. Nie wiem, czy gdybym wybrała wtedy inaczej, czy moja kariera potoczyłaby się w inny sposób. Natomiast myślę, że to była w tym momencie dobra decyzja. Czyli skracając, 2,5 roku czy 3 lata wcześniej jeszcze siedziałaś na sofie, zajadałaś się i nie wiedziałaś, co ze sobą zrobić, a 3 lata później stoisz na starcie pierwszych, bo nie jedynych, w swoim życiu Igrzysk Olimpijskich. Jakie to jest uczucie? No wyjątkowe, na pewno wyjątkowe. Szczególnie pierwsze Igrzyska Olimpijskie są czymś specjalnym, czymś, co pamięta się całe życie.
Na te igrzyska też pojechałyśmy razem z Kasią Niewiadomą, z którą jesteśmy bardzo blisko i to był taki nasz wspólny cel od początku sezonu, że chcemy tam pojechać razem. Już w poprzednim roku w listopadzie miałyśmy okazję pojechać na rekonesans trasy, więc poczułyśmy już trochę tą atmosferę Rio de Janeiro i powiedziałyśmy sobie nie, my tam musimy być. I zrobiłyśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby faktycznie tak się stało. I pamiętam, że kryterium kwalifikacji na igrzyska były Mistrzostwa Polski, które w 2016 roku odbywały się w Świdnicy na takiej dość ciężkiej trasie. Tam było przewyższenia prawie 3000 metrów na dystansie 120 kilometrów, więc trasa bardzo selektywna. Kasia zaatakowała już na pierwszej rundzie, na najcięższym podjeździe. Ja byłam jedyną, która była w stanie z nią pojechać, więc już po kilku rundach miałyśmy 6-minutową przewagę nad goniącą czwórką. Podjechał do nas wtedy dyrektor sportowy Andrzej Piątek i powiedział właśnie dziewczyny, jesteście już teraz na igrzyskach w Rio. Potwierdziłyście, więc dojechałyśmy do mety, Kasia wygrała, ja byłam druga, Gosia Jasińska zajęła 3. miejsce z tej grupki finiszującej za nami, więc ona jako ta 3. osoba właśnie pojechała z nami na igrzyska. Fajnie. Dobra, jesteśmy na Słowenii, później kolejny rok. Gdzie emigrujesz? Emigruję do drużyny WM3, gdzie również jeździła Kasia Niewiadoma. To był taki produkt pochodny po Rabobanku. Rabobank się rozpadł, Kasia Niewiadoma została dalej w tej drużynie holenderskiej i też bardzo nalegała, żebym ja tam do nich dołączyła, bo wiedziała, że może na mnie liczyć, więc ja podpisałam z nimi roczny kontrakt. Natomiast szczerze mówiąc, ten rok po igrzyskach był bardzo trudny. Ja od początku roku borykałam się z problemami zdrowotnymi. Pamiętam, że wielokrotnie zgłaszałam to do lekarza drużynowego, że coś jest nie tak, że nie jestem w stanie trenować. Cały czas właściwie byłam przeziębiona lub chora. Lekarz mi mówił, że jestem przemęczona, powinnam odpocząć i tak właściwie przez połowę sezonu. I w końcu na własną rękę zaczęłam szukać lekarzy w Polsce, chodzić od okienka do okienka. Bardzo pomógł mi wtedy Piotr Kosielski, który miał kontakt z takim kardiochirurgiem z Łodzi, który zajmował się różnymi skomplikowanymi przypadkami. I po kilku miesiącach okazało się, że mam woleriozę, anaplazmę i jersiniozę. I to wszystko są choroby odzwierzęce przenoszone przez kleszcze, więc ja przez kilka miesięcy po prostu chorowałam, a żaden lekarz nie chciał i nie był w stanie mi wtedy pomóc. I potem zaczęłam brać antybiotyki przez kolejnych kilka miesięcy, ale no, mogę powiedzieć, że ten sezon 2017 był stracony, bo jednak zdrowie nie pozwoliło mi w ogóle rywalizować i trenować na moim normalnym poziomie. No ale po tym, to był sezon stracony, ale później w kolejnym roku? W kolejnym roku było lepiej, ale to jeszcze nie był mój poziom. Też nie. No właśnie. Też nie, bo po tym roku Kasia Niewiadoma odchodziła do drużyny Canyon i ja ze wstępnych rozmów wiedziałam, że będę mieć kontrakt na kolejny rok. Natomiast kiedy Kasia odeszła, to w ogóle myślenie całkowicie się tam zmieniło i już nie było dla mnie miejsca. Więc zostałam w tym momencie bez drużyny. Zaczęłam szukać ekipy i znalazłam taką belgijską ekipę, nazywała się Zanata Futurum. Więc tam podpisałam kontrakt, a potem okazało się w listopadzie, że sponsor się wycofał, więc zostałam bez ekipy na kolejny sezon. Więc zaczął się grudzień, a ja nie miałam teamu na 2018 rok. Zaczęłam szukać pracy. Stwierdziłam, że po raz kolejny muszę skończyć z kolarstwem. Najwidoczniej nie było mi to dane, żeby jeździć na rowerze. Więc zaczęłam się tutaj w Polsce rozglądać za jakąś pracą. Pamiętam, że to był już początek grudnia. Zadzwonił do mnie dyrektor sportowy z drużyny Bulls Dolmans, która była wtedy de facto najlepszą drużyną na świecie. Drużyna, w której będzie teraz jeździć... Marta Lach. Tak. I Dany zapytał, czy znalazłam jakąś drużynę, bo jedna z jego zawodniczek w ostatniej chwili się wycofała i potrzebuje kogoś na jej miejsce. I w ten właśnie sposób, można powiedzieć, rzutem na taśmę, w ostatniej chwili, jaka tylko była możliwa, podpisałam roczny kontrakt z drużyną Bulls Dolmans. I ten sezon, gdzie tam jeździłam, czyli 2018, no cóż, nie mogę powiedzieć, że był świetny. Na pewno już było lepiej niż rok wcześniej, ale czułam, że jeszcze nie wróciłam w 100% do swojej dyspozycji. Mimo tego, że trenowałam, robiłam wszystko, co w mojej mocy, to cały czas odczuwałam efekty tej boleriozy i nie byłam w stanie się tak dobrze regenerować. Więc byłam w stanie wykonać swoją pracę, ale myślę, że to nie był absolutnie jeszcze ten mój poziom.
No to jak to się stało, że rok później trafiasz do drużyny Trek Segafredo? Myślę, że też wiele zbiegów okoliczności tutaj było. W sytuacjach, gdzie powstaje nowa drużyna kobieca, na pewno przeglądali po prostu profile zawodniczek, które nie mają też kontraktu jeszcze na kolejny rok. Wiem, że w tej drużynie też pracował ktoś z rodziny Taylora Finney, czyli męża obecnie Kasi Niewiadomej, chyba jego kuzyn. I on też podpytywał Kasię Niewiadomą o mnie, więc ona tam coś oczywiście powiedziała. Przypuszczam, że niezbyt złego, a raczej dobrego. I zaproponowali mi kontrakt, więc oczywiście znowu roczny, ale też myślę, że fajna możliwość, że akurat dostałam szansę z Bulls Dolmans przez to, że ktoś się wycofał, więc zrobiło się tam miejsce chociażby na ten 1 rok, ale dzięki temu otwarło mi to drzwi do Treka. No i to chyba były takie najlepsze dla ciebie 2 lata, jak sobie podsumujemy sobie całą twoją karierę, jeżeli chodzi o zawodowe kolarstwo, prawda? Myślę, że tak. Szczególnie już patrząc na ten etap po mojej chorobie, to myślę, że ten rok 2019 to był sezon, gdzie ja zaczęłam na nowo czuć się sobą. Czułam, że trenuję i to, co robię, zaczyna przynosić jakieś efekty, bo te poprzednie 2 lata były takie, że ja czułam, że robię wszystko, co mogę, ale to nie jest to jeszcze, co powinno być, że to nie są moje możliwości, że wiedziałam, że ja jestem w stanie zrobić coś więcej, a mój organizm na to nie pozwala. I w końcu ten sezon 2019 wszystko zaczęło powolutku wracać na swoje miejsce. Myślę, że też drużyna była nieprawdopodobnie dobrze zorganizowana, więc ja robiąc coś zawsze staram się to robić na 100%. I to bardzo pomaga, jeżeli wokół siebie masz ludzi, którzy podchodzą do tego bardzo profesjonalnie, są na wysokim poziomie. Miałam trenera, lekarza, dietetyka, nie musiałam robić tego sama, więc to mi bardzo ułatwiło. Mieliśmy zgrupowania 3 razy właściwie zimowe, potem jeszcze letnie, więc generalnie wszystko było tak, jak powinno być w końcu. Po tych wielu latach wydawało mi się, teraz jestem w miejscu, gdzie wszystko powinno wyglądać tak, jak jest w męskim kolarstwie i to faktycznie działało i widać było tego efekty. 2 lata spędziłaś w Treku Segafredo. Czy już wtedy poznałaś swojego obecnego męża? Tak, poznałam go już w 1 roku, na pierwszym zgrupowaniu, ale podobno byłam bardzo chłodna i nie odpowiedziałam na jego zaproszenie na kawę. W ogóle nie zwróciłam na niego uwagę, więc musiał zaczekać rok i w 2020 roku w styczniu poleciliśmy na wyścigi do Australii. Wziąłeś go na przetrzymanie. Można tak powiedzieć, ale ja w ogóle nie zanotowałam tego, że ktoś mnie na kawę zaprasza, więc... A nie odczytałeś wiadomości, czy... Ale on podobno przy ekspresie do kawy mnie zapytał. Aha, to może myślałeś, że po prostu ci zrobi już przy tym ekspresie kawę. Tak sobie wymyślałam jakieś głupie pytanie, o co chodzi. Stoję przy ekspresie, no przecież umiem sobie sama kawę zrobić, nie? No, więc powiedzmy, że zostawiłam go na przetrzymanie o ten rok, ale też w naszej historii duży wpływ miał Richie Port, który był zawodnikiem, z którym mój mąż bezpośrednio współpracował jako masażysta już przez wiele lat. Wcześniej w BMC, później w Treku. I ja najpierw poznałam Richiego na zgrupowaniu w Richmond w Ameryce. Pojechaliśmy tam całą drużyną Treka na takie zgrupowanie integracyjne. No i była bardzo fajna atmosfera. Codziennie chodziliśmy na imprezy. No i mieliśmy okazję się bardzo dobrze poznać. Więc Richie, jak mnie poznał, to stwierdził, że Antek, ta dziewczyna jest idealna dla ciebie. Tak stwierdził, powiedział to mojemu mężowi i cały czas przez rok mówił mu, że on musi mnie poznać, bo naprawdę jestem fajną dziewczyną i będziemy do siebie pasować. Nie wiem, co to Richie teraz robi, może to jest jego kolejny jakby fach, powinien jakieś biuro matrymonialne. Może tak, bo myślę, że trafił dość dobrze. I rok później na wyścigu w Australii, Tour Down Under, Richie cały czas naciskał na mojego obecnego męża, żeby się ze mną spotkał i padł taki zakład, że jeżeli Richie wygra Tour Down Under, klasyfikację generalną, to wyjdziemy razem na kawę albo na lody. No i wygrał, więc spotkaliśmy się i potem już bardzo szybko poszło, bo po pół roku byliśmy zaręczeni. Aha, no to rzeczywiście szybko. Bardzo szybko. No dobra, jeszcze wróćmy na chwilę, żeby sobie zakończyć ten etap taki sportowy. 2 lata ścigasz się w Treku. Co się staje w 2. roku, że nie zostajesz tam dłużej? Właśnie to było ciężkie, bo 2 rok Czy miłość Treka... przeszkodziła trochę w sportowym życiu?
Czy poczułaś instynkt macierzyński i chciałaś już pójść bardziej w tym kierunku, czy? Nie, wtedy jeszcze nie. Natomiast w drugim roku, pamiętajmy, to był znowu rok 2020, COVID. Więc startując w Australii, byłam tam już w super dyspozycji. Potem wróciliśmy do Europy, miałam startować na Stradę Biankę. Jeszcze robiliśmy takie testy z drużyną, gdzie robiliśmy testy 3-minutowe pod górę i tam wypadałam jako jedna z najlepszych dziewczyn w całej ekipie, więc zapowiadało się bardzo dobrze. I będąc przed Stradę Biankę okazało się, że zaczyna się COVID, wszystkie wyścigi były odwołane. Właściwie nie ścigaliśmy się przez 7 miesięcy, z tego co pamiętam, więc wszystkie wyścigi zostały przeniesione na drugą część sezonu. I tak naprawdę ja w treku byłam zawsze w roli pomocnika i zawsze na pierwszym miejscu, wiadomo, stawia się zawodniczki, które są liderkami, faworytkami, które mają wygrywać. Więc te wyścigi, które miałam zaplanowane w swoim programie na ten sezon, to właściwie potem większość z nich była wykreślona, bo jednak pojechały na nie dziewczyny, które były na tych pierwszych miejscach w ekipie. Więc bardzo mało się ścigałam w 2020 i mimo tego, że wyścigi, które pojechałam naprawdę dobrze, to ten 2020 rok był taki troszkę niepewny, bo wiele drużyn w ogóle zmniejszało swoje składy, ucinali budżety, wycofywali się sponsorzy. I podobnie było w treku. Nie chcieli utrzymać aż tylu zawodniczek, które było wcześniej, więc kilka musiało odejść, więc ja byłam po prostu jedną z tych na liście. Wiesz, trek to była taka drużyna, gdzie były właściwie same gwiazdy, nie? Dziewczyny z medalami Mistrzostw Świata, tytułami Mistrzyń Świata, dziewczyny, które wygrywały monumenty, więc ci pomocnicy to byli zawodnicy, których najłatwiej było przesunąć i podziękować im za pomoc w ciągu 2 sezonów. Jasne. Trafiasz do Lotto Sudan i stajesz się moją teamową koleżanką. Jak wspominasz Lotto Sudan? No właśnie, to był ten sezon, kiedy zrozumiałam, że chyba to już jest mój ostatni, bo troszkę zderzyłam się ze ścianą, przychodząc do Lotto Sudan, niestety. Prawdę mówiąc, no nie spodziewałam się czegoś takiego, bo bardziej słyszałam o tym, jak funkcjonuje męska drużyna i tam raczej wszystko działało w porządku. Podpisuję się pod tym. Dokładnie, więc podpisałam kontrakt, myślałam, że wszystko będzie fajnie, natomiast już od początku pewne rzeczy się nie zgadzały. Na przykład miałam dostać inny rower, dostałam trochę inny niż ten, który miał być. Miałyśmy mieć w zimie 2 zgrupowania, ostatecznie nie odbyło się żadne. Tak naprawdę ja poznałam moje teamowe koleżanki przyjeżdżając na pierwszy wyścig. Spotkaliśmy się wszyscy na parkingu w kamperze. Każdy musiał na wyścig dojechać swoim samochodem. Weszłam do kampera, przywitałam się, przedstawiłyśmy się. Jechałaś z Polski na wyścig, czy mieszkałaś w Nie, mieszkałam wtedy u mojego męża w Belgii. Aha. Ale większość wyścigów startowaliśmy właśnie tam, w Belgii, więc to były takie klasyki, na które każdy musiał sobie zorganizować dojazd na własną rękę. Czyli takie trochę amatorskie wydanie. Więc nagle okazało się, że ja z tego poziomu, gdzie w treku mieliśmy wszystko zapewnione, wszystko było zorganizowane, wracam na taki poziom, gdzie nawet jeżdżąc w Nestle Fitness, w tej polskiej ekipie, to wszystko było zdecydowanie lepiej zorganizowane niż tam, więc trochę się zderzyłam ze ścianą. Był to sezon, gdzie mieliśmy Igrzyska Olimpijskie w Tokio, więc mi bardzo zależało, żeby być w 100% gotową. Okazało się też, że te wyścigi, które miałam mieć w swoim programie, w ogóle nasza ekipa na nie nie jeździła, więc właściwie ścigaliśmy się tylko i wyłącznie w Belgii, w takich małych wyścigach głównie, gdzie startowały też jakieś małe klubiki, więc od startu do mety to właściwie była kraksa na kraksie, więc każdy wyścig to była walka o przeżycie, żeby dojechać do mety w jednym kawałku. I trochę to był rok, gdzie ja się naprawdę wypaliłam. Bardzo mocno się wypaliłam, bo nie miałam swojego teamowego trenera. Z trenerem, którego miałam w treku, nie mogłam współpracować dalej, bo miał takie wytyczne, że może działać tylko z zawodnikami z treka. Ale wiedziałam, że już mam dużą wiedzę na temat treningu, więc pomyślałam, dobra, wezmę to na siebie i przygotuję się sama do igrzysk, bo jestem w stanie to zrobić. Ale też wzięłam na siebie przygotowanie pod względem dietetyki, bo też pomyślałam, że dobrze, to sobie ogarnę, więc byłam swoim trenerem, dietetykiem, ale też byłam swoim kierowcą na wyścigi, byłam swoim masażystą i de facto robiłam wszystko, więc tego wszystkiego w pewnym momencie okazało się, że to jest troszkę za dużo jak na zawodnika. Robisz wszystko wokół, ale nie jesteś w stanie skupić się na tej swojej pracy w 100%, tak jak to było wcześniej. A myślę, że też kraksa, którą miałam na końcu 2020 roku, nie pomogła mi w tym wszystkim, bo
trafiłam do szpitala i akurat upadłam tak dość mocno na twarz, więc się konkretnie poturbowałam, złamałam bark i to akurat był ostatni wyścig w sezonie. I często jest tak, że jak szybko wskoczysz na rower, wracasz po 2 tygodniach do ścigania, to gdzieś zapominasz o tym. U mnie było tak, że ja przez długi czas miałam okropną traumę związaną z tą kraksą, a też niestety te wyścigi, które jeździłam w Belgii, w ogóle nie pomagały mi z tej traumy wyjść, więc w 2021 roku pracowałam też z psychologiem sportowym, bo chciałam jeszcze, żeby ten sezon był dobry i wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że zakończę karierę, ale w drugiej części sezonu już wiedziałam, że to będzie najlepsza decyzja. No ale do tych igrzysk przygotowałaś się raczej dobrze, bo ile brakło ci? Ja pamiętam, myślę, że wielu kibiców kojarzy cię właśnie z tej akcji, z ucieczki na igrzyskach w Tokio, gdzie ile było? 3-4 kilometry? 3 kilometry do mety. Uciekałyśmy od kilometra 0, więc byłyśmy w ucieczce 150 kilometrów. Zabrakło 3. Może te właśnie 3 kilometry by coś zmieniły? Wiesz, z jednej strony tak, ale jadąc na igrzyska ja miałam w głowie, że to będą moje ostatnie igrzyska i że chcę zakończyć karierę. Więc prawdę mówiąc, nawet gdybym wróciła z medalem, może trochę by to zmieniło w moim życiu po karierze. Na pewno taki medal bardzo dużo wnosi. Natomiast czy to zmieniłoby moją decyzję, żebym ścigała się kolejny rok? Myślę, że nie, bo czułam psychicznie, że jestem już na takim etapie, że to jest dość. Ja mogłam jeszcze trenować, miałam motywację, chęci, byłam w stanie to robić, ale brakło już tego pazura, tej zawziętości, żeby się ścigać. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Dopóki to masz, to walczysz, ale w momencie, kiedy jedziesz na ten wyścig i masz w głowie, o nie, znowu tam się mam przypychać, no to generalnie już wiesz, że nic z tego nie będzie. Czy z perspektywy czasu utwierdzasz się w przekonaniu, że to była dobra decyzja? Tak, na pewno. Okej. Co dało ci kolarstwo w takim życiu teraz? Już 3. rok, prawda? 3. rok minął? Mija? Właściwie 4 lata. 4. No 3. rok teraz się skończył właściwie po igrzyskach, więc 3,5 roku. Wiesz co, myślę, że wszystko, co wydarzyło się najlepszego w moim życiu, to właśnie przez kolarstwo. Po pierwsze, tak jak mówiłam, to była dla mnie taka ucieczka i odskocznia od problemów, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, ale też później wszystkie takie przyjaźnie, które do tej pory są, to właśnie były te, które były nawiązane przez ten sport. Moja najbliższa przyjaciółka to dziewczyna, z którą poznałyśmy się mając 12 lat. Do tej pory jesteśmy tak blisko, że nie wyobrażam sobie kogoś teraz poznać w życiu i zbudować taką relację, bo myślę, że jeżdżąc na zgrupowania razem na wyścigi, wspierając się w takich trudnych sytuacjach, poznajesz ludzi na całe życie. Więc po pierwsze przyjaźnie, po drugie mój mąż, też gdyby nie kolarstwo, to na pewno bym go nie poznała. Gdyby nie kolarstwo, na pewno nie miałabym tej pracy, którą mam teraz, którą też bardzo kocham i myślę, że to jest coś, co chcę w życiu robić. Więc tak jak widać i prywatnie, i zawodowo, jednak to, co osiągnęłam, to wszystko dzięki temu, co mnie spotkało wcześniej. No tak, miałaś trenera Karkoszkę, który już przekazał ci jakąś wiedzę. Później też podążałaś w tym kierunku, studiując fizjoterapię, doświadczenie twoje w properetonie. Co teraz robisz? Jak wykorzystujesz tą wiedzę do dzisiejszego, teraźniejszego życia? No właśnie przede wszystkim skupiam się na pracy trenera. Już w momencie, kiedy zakończyłam karierę, zrobiłam od razu kurs trenera UCI w Szwajcarii. Więc to jest taki miesięczny kurs, po którym masz wszystkie certyfikaty uprawniające cię do pracy w drużynach międzynarodowych. Więc myślę, że to też bardzo dużo mi dało i od razu zaczęłam pracować jako trener u Arka Koguta w Way to Champ. Więc teraz już ponad 3 lata pracuję u niego. Mam pod opieką zawodników, no głównie amatorów tutaj w Polsce, w różnym wieku, więc mam też okazję się uczyć na wielu różnych przypadkach, bo każdy z nich jest inny, każdy ma zupełnie inne ambicje. Mam osoby na przykład kilkunastoletnie, które mają jakieś tam ambicje, żeby być sportowcami, ale mam też na przykład pana 70-letniego, który miał zawał serca, zmarła mu żona i on teraz startuje w ultramaratonach, więc to jest taki przekrój ludzi i historii, że cały czas uczysz się czegoś nowego i do każdego musisz podejść w inny sposób, więc to z jednej strony no, też jest bardzo fajne i myślę, że praca jest bardzo urozmaicona.
Poza tym zaczęłam pracować w tamtym roku jako trener kolarstwa w klubie w Łętowni. Ten klub nazywa się Cycling Academy i powstał rok temu i zrzesza w tym momencie ponad 50 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. To jest kolarstwo górskie, więc ja zajmuję się tymi najmłodszymi grupami w tym momencie, chociaż zimą prowadziłam zajęcia też na hali sportowe z tymi starszymi grupami, ale przede wszystkim zajmuję się tymi najmłodszymi, więc mam dzieciaczki od 6 roku życia, które uczę jeździć na rowerze, uczę ich zjeżdżać po kamieniach, skakać i tego typu rzeczy, więc to też nowe wyzwanie i coś, co jest bardzo fajne, bo też mnie motywuje do jazdy na rowerze i spędzam z nimi aktywnie czas, więc tak sobie często myślę, że trener Karkoszka wniósł tyle w moje życie, że teraz ja chciałabym wnieść coś w życie tych dzieci, dać im szansę. To jest piękne. Ja widziałem cię też, że jesteś zaangażowana w tym roku w projekt trochę Coffee Ride Kraków i niedawno też chyba zaczęłaś organizować treningi w High Poincie. Tak, to są kolejne 2 rzeczy, które właściwie ruszyły w ubiegłym roku, więc jeśli chodzi o Coffee Ride, to myślę, że każdy tutaj, który nas słucha, zna Michała Cwrynara, który jest główną osobą stojącą za tym projektem i od wielu lat już działa tutaj na arenie głównie krakowskiej, ale myślę, że już jest rozpoznawalny właściwie w całym kraju, więc zaprosił mnie do organizowania też ustawek w ramach Coffee Ride Kraków, więc tutaj jeździmy sobie na rowerach, organizujemy wyjazdy, treningi. Wstępnie miałam organizować tylko jazdy dla kobiet, natomiast ostatecznie skończyło się tak, że i dla mężczyzn, i dla kobiet czasami coś się organizuje. I też padła właśnie niedawno propozycja z High Point, bo mamy w Krakowie świetne miejsce, które symuluje warunki wysokogórskie i nie do końca było ono wykorzystane w 100%, więc jego właściciel zgłosił się do Michała, który oczywiście ma tutaj dużą społeczność rowerową, obserwującą jego profile, czy zna kogoś, kto byłby w stanie pomóc, więc Michał zaproponował właśnie mnie, że może ja byłabym chętna i właśnie tak jak mówisz, że niedawno, właściwie 2 miesiące temu rozpoczęliśmy troszkę rozkręcać ten projekt i od miesiąca już ruszyliśmy z treningami w warunkach hipoksji, więc wystartowała już pierwsza grupa i myślę, że niedługo będziemy w stanie wystartować z kolejną, więc jeżeli ktoś tylko jest chętny i ma ochotę potrenować w takich warunkach symulujących wysokość, to również zapraszamy. To na pewno działa. Ja w ogóle odnośnie treningu wysokogórskiego, ja średnio w sezonie spędzałem około 1,5 miesiąca. Akurat przeprowadziłem się do Granady, więc w pierwszych latach miałem też swój namiot, w którym spałem. Później mogłem sobie tylko wyjechać do Sierra Nevada, więc 1,5 miesiąca w roku mieszkałem na 2300 metrów, a w ogóle, znaczy też kiedyś korzystałem w ogóle z krakowskiego High Pointu. Pamiętam, że przed Vueltą 2017 nawet spałem na 3500 metrów w Krakowie, więc to też, no ja mega wierzę akurat w tego rodzaju trening. Aniu, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To był dla mnie, dla ciebie też, ale dla mnie chyba najbardziej emocjonujący do tej pory wywiad. Nie wiem, czego mogę ci życzyć? Czego sobie sama życzysz? Zdrowie? Zdrowia. Ja też zawsze mówię, jak będzie zdrowie, to o całą resztę zadbamy. Jeszcze raz mega ci dziękuję. Trzymam za ciebie kciuki. Muszę cię uściskać na koniec. Bo... Dziękuję ci bardzo. Jeszcze na zakończenie dziękujemy również wam za to, że nas oglądacie. Oczywiście dajcie znaka w komentarzach, czy podobają wam się tego typu rozmowy. Piszcie swoich kandydatów, których chcielibyście zobaczyć przed tym drugim mikrofonem. I już teraz zapraszam was na kolejny odcinek Rozmów pod oknem. Do zobaczenia.